Dobra. Jeszcze raz, za jakość nagrań nie odpowiadam, bo już stałam na uszach, byle poprawić dźwięk. No i wyszło, jak wyszło, czyli praktycznie nie wyszło. Dobra, okej. Potraktujcie to jako próbę dania głosu. Fakt, nie lubię gadać. Dzisiaj chciałam odejść od trudniejszych tematów. Ojej, może to też jest trudne. Generalnie tak. Bardzo jest mi bliska memu sercu tematyka powieści Williama Whartona, a w zasadzie jego książki, jego styl pisania. Jedną z takich naprawdę fajnych książek jest Tato, pod którym też powstał, pod którego powieść powstał też film, o czym chcę się dzisiaj do tego odnieść. Generalnie książkę już przeczytałam może z 3 do 4 razy. No czasami trzeba odpocząć, nie poczytać coś innego. Chociaż kusi, żeby jeszcze raz i jeszcze raz. Niemniej złapałam, udało mi się dostać się do filmu na tej powieści. I szczerze powiem, jestem trochę zniesmaczona, bo tak, reżyser nie zawarł tego, co jest jakby atmosferą, która buduje buduje klimat w książce. Oczywiście tam zaczyna się od przyjazdu głównego bohatera do Stanów Zjednoczonych, gdzie normalnie mieszka we Francji, by opiekować się, generalnie jest wezwany, bo chora jest mama. I tam są różne komplikacje, mama na serce jest osobą, która jest w stylu opiekować się muszę, nieważne, że ojciec jest dorosły i ja ojcu powiem, tak ma zrobić i generalnie tato, jej małżonek, przez to wszystko nie potrafił nic. Potrafił tak, udać się do swojej oranżerii, generalnie na nasze to był taki ogródek, i pielęgnować te swoje tam rośliny i tam różne inne fajne rzeczy i to tak jest jego taki, nie wiem, odejście od chwilowych tam kłopotów w domu, czy coś takiego, no, odskocznia, w ten sposób powiem. Dodatkowo, że pan Tremont, starszy pan, zresztą wszyscy tam się tak przecież nazywają, więc tak trzeba by to jakoś, bo bohater jest też John i ojciec ma tak samo na imię. No nieważne, ale najstarszy z rodu, że tak ujmę, jest tłamszony przez tą swoją żonę i praktycznie nawet nie umie zrobić sobie obiadu, czy też pozmywać garków. I jak już ta żona trafia do szpitala, to owszem, są tam w zamrażalniku jakieś tam te kotleciki, tam inne duperele. Oczywiście robione dietetycznie, bez żadnych przypraw, to się można zabić. No i w końcu syn stwierdza, no sorry tato, musisz się trochę tam nauczyć, mama jest chora, to też się będziesz musiał mamą opiekować i tak dalej. No i temu tatu zaczęło się to podobać. Na początku tam chodził ze ściągami i tak dalej. No tak, chyba akcję pokręciłam. No nie, dobra, wróć. Sami przeczytajcie książkę. O co chodzi? Między tym wszystkim starszy pan dowiaduje się, że ma raka. Zaczyna się, jakby wpada w taki jakiś szok, wycofuje się ze świata i robi się taki, no jak niemowlak. Totalny niemowlak, jest zero kontaktu ze światem i nic. Mama oczywiście, jak już wyszła ze szpitala i dowiedziała się mniej więcej, bo nie można było powiedzieć, przecież to świeżo zawołowiec ze szpitala, no to poszła do siostrzyka. No i oczywiście to się zaczęło, że ona tam najlepiej się zaopiekuje tatą, macie natychmiast do taty tam zawieźć i tak dalej. Oni oczywiście, że w szoku tam nie może być i tak dalej. Perypetie są różne, sami przeczytacie, zobaczycie. Koniec końców jest taki, że
zobaczyłam film. Na początku byłam super, hiper radosna, bo wreszcie jest film, który poszukiwałam od wieków. No i rozczarowałam się. Nie wiem, czy to niedociągnięcie reżysera, czy w ogóle coś nie tak wyszło. Wiadomo, nie wszystko, co jest w powieściach, może być zawarte w filmie. Znaczy, czasowo, nie? Bo takiego kolibra nie zrobisz w żaden sposób w filmie. No okej. Ale zabrakło takiego klimatu, takiego nie wiem, no takiego coś, co jest, jak wchodzisz w książkę i totalnie jakbyś zagłębiła się w odczuciach tego bohaterów. Kurde, chyba źle mówię. No nieważne, zagłębiła się w te uczucia, które tam są w tym klimacie. Tutaj tego jakby zabrakło. Jedyne, co mi się najbardziej spodobało osobiście, to aktor grający starszego pana. Grał rewelacyjnie. A tak, no, niestety, niezbyt podobał mi się ten film, jestem zniesmaczona. Generalnie jestem za książką, no i chyba tak zostanie. Generalnie, jeżeli chodzi o książki Whartona, tudzież obrazy, no tak, malował, no to wiadomo, że obrazy też polecam poczytać, jeżeli chodzi o obrazy, to podejrzeć. Generalnie jak wygooglujecie nie, źle. Jak wpiszecie w goglach ogród Williama Whartona, to na końcówce z cba.pl będzie strona, którą kiedyś z takim znajomym redagowałam. Tam jest jeszcze o filmach, o powieściach i o różnych takich. Uwaga, tylko książka gości nie działa. To tak tyle prywaty. No. To teraz jestem ciekawa w ogóle opinii Was o powieściach Whartona. Opowieści o filmie Whartona, szczególnie tym, chociaż powstały dwa różne. Jakim było? Ptasiek, który jest jeszcze jedną powieścią, zresztą jedną też z pierwszych, którą czytałam. I Księżycową jasną noc. Osobiście obie mi się podobały. A ten tato, no, widzicie po samej mojej wypowiedzi. Dobra, koniec beblania. Nie wiem, jaka jest jakość, za fryz, za bałagan, za dźwięk. Nie odpowiadam. Odwagę widzicie tylko raz, no chyba, że nastąpią kolejne warunki, czytaj, będę na podoręciu sama, gdzie będę mogła nagrywać, tudzież sama będę miała powiedzieć A, B, C. Na razie.